Program Łap Startup stworzyliśmy, aby ułatwić Wasze życie. Przemierzamy startupową mapę Polski, aby znaleźć najciekawsze firmy, które korzystały z funduszy europejskich. Robimy to, aby spełniać Wasze marzenia. Skorzystajcie z tego i zapoznajcie się z bohaterami dzisiejszego odcinka. Petros Psylos odwiedza dziś Gdańsk. Portowe i turystyczne miasto, gdzie chętnie uczą się studenci z całego kraju. Nic więc dziwnego, że właśnie tu zakładają pierwsze firmy i planują karierę naukową. Tak jak dr Dawid Nicworski, naukowiec i przedsiębiorca. Jednocześnie zaangażowany w kilka wyjątkowo interesujących projektów biotechnologicznych. Założyciel startupa SenseDx, spółki diagnostycznej, zajmującej się m.in. pracą nad testem do wykrywania wirusa grypy. Już wiadomo, że test m.in. dzięki funduszom europejskim wkrótce zostanie wprowadzony na rynek. Robicie bardzo pożyteczne rozwiązanie. Jak to wszystko się zaczęło? Przypadkowo ten biznes założyliście? Wydaje mi się, że to przypadków w naszym życiu jest bardzo mało. U mnie zaczęło się to kilka lat temu, kiedy poszedłem do lekarza i trochę nie do końca czułem się komfortowo z tym, że lekarz przepisał mi antybiotyk na infekcję górnych dróg oddechowych i bez żadnej diagnozy tak naprawdę. Wtedy zacząłem sobie analizować, co jest dostępne na rynku, jakie testy, dlaczego ta diagnoza nie jest przeprowadzana. Okazało się, że były jakieś testy do wykrywania wtedy wirusa grypy, ale one miały skuteczność na poziomie 50-60%. Zacząłem analizować dostępne technologie, powstał pierwszy projekt, drugi projekt. No i dzisiaj jesteśmy tutaj po kilku latach, kiedy mamy już test. Bardzo jesteście zaawansowani, macie gotowy prototyp. Jak to wszystko działa? Działa bardzo prosto i taka też była idea. Bierzemy taką zwykłą wymazówką, wymaz z gardła, umieszczamy to w buforze. Czy sobie na język takie coś nanoszę, tak? Nie, wkładamy to chwilę, mieszamy w buzi. Aha. Potem nakroplimy na nasz test, włożymy go do czytnika i po 3 minutach mamy wynik. I to jest A wszystko, gdzie on co się należy wyświetla? On się wyświetli na wyświetlaczu naszego telefonu komórkowego, smartfona. I skąd mam Ewentualnie na wiedzieć, komputerze. czy ten wynik jest negatywny, czy pozytywny? Cała aplikacja, cała procedura i cały wynik będzie w tej aplikacji na smartfonie. Czyli jak należy postępować, co należy zrobić krok po kroku, a na samym końcu dostaniesz informację, czy masz infekcję wirusem grypy A, B, rinowirusem, streptokokusem, hemofilusem i tak dalej. Wszystkimi patogenami, które są bardzo ważne w procesie diagnostycznym. Czy dać antybiotyk, czy nie. Jak dokładnie będą działały testy na grypę? Pokażemy to na przykładzie. Ale już dzisiaj możemy przenieść się w przyszłość i zobaczyć, jak to będzie działało. Tak, jak najbardziej. Przy pomocy tej waszej aparatury, która służy do tego, żeby sprawdzić, czy jestem chory na grypę, czy nie jestem chory. Przetestujemy? Najpierw musisz pobrać swój wymaz z jamy ustnej. Czyli tak, wyjmuję ten przyrząd, tak? Tak. I I co przez muszę 30 zrobić? sekund pocieraj dosyć tak intensywnie o ścianę policzka. Bierzemy twoją próbkę razem z tym, chowamy i przygotowujemy ją stosując specjalny roztwór, który jest buforem. To jest ta płytka, którą w przyszłości będziemy umieszczali w tym urządzeniu, tak? Tak. Tak. I co teraz naniosłeś na tę płytkę? Odpowiedni bufor, żeby móc wyzerować elektrodę. Teraz Okej. ona jest gotowa do testu i możemy uruchomić pomiar. 3 minuty minęły, już sonda jest wyzerowana i teraz możemy przenieść ten roztwór z mojej jamy ustnej na czujnik pomiarowy, tak? Tak. A co to oznacza, że jestem bardzo chory? Ten wykres cały czas w dół leci, zaczynam się niepokoić bardzo. To oznacza, że w Twoim organizmie znajduje się wirus grypy, ale nie musi być go jeszcze duże stężenie. Może być to pierwszy, początkowy etap choroby i sugeruję to, żebyś się właśnie skonsultował z lekarzem, zanim ten wirus się rozprzestrzeni w całym organizmie. Jutro pójdę do lekarza i tradycyjne metody babci zastosuję. Macie działające obecnie laboratorium, zatrudniacie 40 osób. Na własne oczy widzę, że opracowaliście super wyrafinowany projekt. W jaki sposób wam pomogły w tym wszystkim fundusze europejskie?
Fundusze nam pomogły w ten sposób, że jesteśmy w stanie robić te wszystkie rzeczy, które powiedziałeś. Czyli byliśmy w stanie zbudować zespół 40-osobowy, byliśmy w stanie przyspieszyć bardzo mocno. My rozwijaliśmy się, ale ja to tak porównuję, że wcześniej działaliśmy trochę jak żółw albo ślimak, a teraz pędzimy jak porządnie rozpędzony zając. Struś pędzi wiatr. Albo struś pędzi wiatr, tak. Więc pieniądze, które dostaliśmy, pozwalają nam nie dość, że wprowadzić jeden produkt. My dostaliśmy kilka w tym momencie grantów, dzięki temu będziemy w stanie w najbliższym czasie prowadzić kilkanaście nowych produktów. A macie konkurencję? Oczywiście każdy ma konkurencję. My działamy na rynku, który istnieje, który jest bardzo duży i bardzo szybko rozwijający się. To są właśnie szybkie testy diagnostyczne, rynek telediagnostyki, telemedycyny, więc tej konkurencji mamy całkiem sporo, ale jeżeli chodzi o taką technologię, którą my tu stosujemy, to nie ma takich firm nie tyle w Polsce, nie tyle w Europie, ale i na świecie. A kiedy planujecie wdrożenie pierwszego produktu? W połowie 2018 roku, po całej certyfikacji i badaniach klinicznych przeprowadzonych tutaj w Polsce. Jak osiągnąć taki sukces? Najpierw trzeba zacząć i zdecydowanie uwierzyć w swój projekt. To zgodnie przyznają eksperci Łap Startup. 10. odcinek programu Łap Startup. Przez ostatnie 10 tygodni mieliśmy okazję zobaczyć najciekawsze i najlepsze startupy w Polsce. Wiele przy okazji nauczyliśmy się. Jakie są Wasze spostrzeżenia po tych 10 tygodniach? Bardzo ciekawe. Przede wszystkim takie, że w Polsce jest bardzo mocno rozwijająca się scena startupowa. Są bardzo fajne pomysły, bardzo ciekawe zespoły, które zaczynają wierzyć w tą pracę zespołową, w to, że w Polsce są w stanie stworzyć produkt, który jest w stanie osiągnąć globalny sukces. Myślą coraz odważniej, potrafią współpracować z inwestorami, nie boją się pieniędzy inwestycyjnych. Jakie miałbyś rady dla młodych startupowców, którzy boją się tych wszystkich formalności, które trzeba spełnić, korzystając z funduszy? Bo mówi się, że trzeba miliony różnych tam papierów powypełniać, wniosków i startupy często boją się, że nie poradzą z tym wszystkim. Jakie masz doświadczenie? Myślę, że trzeba się solidnie przygotowywać, po prostu. Jak się idzie do banku o pożyczkę, też trzeba biznesplan przedstawić, trzeba dokumentacji przedstawić, trzeba mieć to przemyślane. W przypadku środków unijnych, gdzie to są granty, czyli nie zwracamy część tego finansowania, trzeba się przygotowywać. Nawet taki wniosek potrafi uporządkować znacząco nasze myślenie. Paweł, bardzo dobrze orientujesz się w tych sprawach. Jak to jest z rozwojem swojego startupa w Polsce Wschodniej? Polska Wschodnia jest dosyć specyficznym miejscem, bo nadal mimo tego rozwoju, popularności startupów, coraz większej liczby wydarzeń czy programów akceleracyjnych, to jednak jeżeli mówimy o Polsce Wschodniej, to relatywnie mało mamy tak naprawdę tam osób, które by mogły zostać mentorami, które prowadziłyby takie programy. Mamy mało programów akceleracyjnych i myślę, że no w zasadzie to każda działalność, która promuje taką świadomość czy ekosystem startupowy, jest tutaj pożądanym rozwiązaniem. Myślę też, że stąd też popularność platform startowych, dlatego że nie oszukujmy się, nie mamy takich akceleratorów jak w Gdańsku, czy w Warszawie, czy w Krakowie i tak naprawdę programy akceleracyjne u nas są rzadkością, a edukacja i tak naprawdę mentoring jest tutaj bardzo istotne, jeżeli mówimy o edukowaniu tych młodych ludzi i o tym, żeby przekonywać ich do tego, że jednak podejmowanie tego pewnego ryzyka i spróbowanie założenia własnej firmy, no to nie jest coś strasznego. Fundusze europejskie to trzecie źródło finansowania startupów w Polsce. Jaką ofertę mają więc środki unijne dla przedsiębiorców w 2018 roku? W 2018 roku będziemy mieli szczególnie dużą ofertę właśnie dla takich początkujących przedsiębiorców. Rozpoczną m.in. działalność pośrednicy wspierani z programu Starter, czyli fundusze Venture Capital oraz z programu Biznes, czyli aniołowie biznesu. Na stronie PFR Ventures w pierwszym i drugim kwartale przyszłego roku zaczną się pojawiać informacje o pierwszych pośrednikach, do których startupy będą się
się mogły zwracać właśnie z propozycją swoich pomysłów. Ponadto w programie Inteligentny Rozwój będziemy też mieli w przyszłym roku finansowanie dla tych firm, które są zainteresowane, przede wszystkim małych i średnich, które są zainteresowane wdrożeniem swoich pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Bank Gospodarstwa Krajowego będą miały dotacje dla takich firm, które chciałyby wprowadzić swoje pomysły już na rynek, swoje innowacyjne pomysły rozwijać. W programie Go to Brand w różnych branżach będziemy uruchamiać finansowanie na wyjazdy na targi, na udział w misjach gospodarczych, a Polska Agencja Inwestycji i Handlu uruchomi w ramach Polskich Mostów Technologicznych finansowanie związane z doradztwem dla firm małych i średnich zainteresowanych wyjazdem na konkretne rynki. Ci przedsiębiorcy, którzy zlokalizowani są w Polsce Wschodniej, będą również mogli korzystać ze specyficznych rodzajów wsparcia. Przede wszystkim, jeśli chodzi o startupy, to będą platformy startowe. W ramach programu Polska Wschodnia będzie można również uzyskać wsparcie na wzornictwo, na opracowanie nowego wzoru i wprowadzenie go na rynek oraz na wyjście, ekspansję na rynki zagraniczne, a także dotacje na wdrożenie swoich pomysłów w małych i średnich przedsiębiorstwach. Fundusze europejskie dzięki inwestycjom między innymi w innowacje i rozwój przedsiębiorczości wpływają na efektywność polskiej gospodarki. Unijne dotacje widać w wielu obszarach naszego codziennego życia, od zdrowia przez edukację po pracę zawodową. Dobrze zainwestowane pozwalają na tworzenie nowych miejsc pracy. Serdecznie zapraszam do odwiedzania mojego bloga łapstartup.pl oraz pisania pod adresem łapstartup@tvp.pl. Do zobaczenia w niedalekiej przyszłości. Petros Psylos, niech moc innowacji będzie z Wami.